Chleb. Zrobimy sobie dzisiaj chleb. Przepis jest bardzo prosty. Z naszego ciasta wyjdzie jeden duży bochenek albo dwa małe. Ciasto będzie takie samo. Do zrobienia tego chleba potrzebujemy zaczynu i właśnie od niego zaczniemy. Wlewamy 150 ml wody. Dodajemy szczyptę, dosłownie tyle, ile nam się zmieści w palcach drożdży i 150 g mąki. Następnie całość mieszamy, aż utworzy nam się jednolite ciasto. Zamykamy sobie i odstawiamy na od 4 do 22-24 godzin. Tak wygląda nasz zaczyn. Ten ma 12 albo 14 godzin. Bardzo mocno przefermentował, jak widać. To będzie baza do naszego chleba. Bierzemy sobie dużą miskę, wodę, cały nasz zaczyn. Wszystkie elementy przepisu są wypisane w opisie, więc sobie dacie radę. Potem mieszamy to. Możemy to robić równie dobrze łyżką. Dodajemy sól i drożdże. Następnie mąkę. Tutaj też możemy używać łyżki, ale ja już miałem mokrą rękę, więc stwierdziłem, że użyję ręki. Tak wygląda nasze ciasto. Musimy tylko połączyć składniki. Zawijamy folią i odstawiamy na pierwsze 30 minut. Po 30 minutach zwilżamy sobie ręce i zaczynamy składanie. Łapiemy ciasto od dołu, podnosimy i składamy do środka. Łapiemy w innym miejscu i znowu składamy do środka. Możemy sobie przesuwać, przekręcać miskę, to na pewno nam pomoże. Takich złożeń potrzebujemy około 10-12. Po tym czasie zawijamy znowu i odstawiamy na kolejne 30 minut. Po kolejnych 30 minutach zobaczycie, że ciasto się bardzo zmieniło. Tym razem znowu zbliżamy ręce, podnosimy nasze ciasto i składamy na połówki. Tak wygląda po drugim złożeniu. Znowu zawijamy i tym razem czekamy godzinę. Zaczniemy sobie od sposobu na dwa mniejsze bochenki. Przygotujcie sobie dwie podłużne foremki i dwie bawełniane ścierki. Ścierki musimy posypać mąką i przenosimy do foremek i foremki pozwolą nam na to, żeby chleb zachował kształt i nie rozlał się po prostu. Ok, już minęła godzina, więc teraz sobie podzielimy nasze ciasto i uformujemy bochenki. Ściągamy naszą folię i wyciągamy nasze ciasto. Ja tutaj sobie pomagam łopatką, bo jest łatwiej. Ważne, żebyście posypali blat dobrze, więcej niż ja na pewno, bo ja trochę za mało posypałem, żeby nam się ciasto nie przykleiło. Potem dzielimy nasze ciasto na pół. I zaczynamy formowanie bochenków. Delikatnie rozkładamy nasze ciasto i składamy w następujący sposób. W ostatnim etapie starajcie się zwinąć ciasto dosyć ciasno, tak aby dawało wrażenie napiętego. Przekładamy nasze bochenki do przygotowanych form łączeniem do góry, zawsze łączeniem do góry, pamiętajcie. Następnie przykrywamy folią i czekamy od 45 do 55 minut. Możecie po 20 minutach nagrzać Wasze piekarniki do 250 stopni. Blaszkę sobie wykładamy papierem. Bierzemy mąkę, wykładamy i tak samo wykładamy.
Musicie przygotować sobie też gorącą wodę. Może być szczelnika. A teraz po prostu pokażę Wam, jak będziemy nacinać jeden i drugi chleb. Użyjemy takiego nożyka do papieru zwykłego i drugi natniemy zwykłymi nożyczkami. Najpierw bierzemy naszą wodę i wstawiamy ją do piekarnika. Najpierw natniemy chleb nożykiem. Nożyk trzymamy pod kątem i staramy się nacinać dosyć płytko. Jeżeli ciasto się ciągnie, możemy nacięcie poprawić. Teraz nożyczki. Staramy się nacinać na całej długości. Wnosimy je do nagrzanego i zaparowanego piekarnika. Początkowo pieczemy przez 20 minut, następnie uchylamy drzwiczki i wypuszczamy naszą parę. Pieczemy dalsze 15 minut. Ok, jesteśmy już po pieczeniu, już po uchylaniu. Tak wygląda nasz chleb. Trzeba poczekać jeszcze 20-30 minut, zanim będziemy mogli je rozciąć. Weźcie sobie kratkę i wtedy odrobinę szybciej one Wam ostygną. Możecie mi nie wierzyć, ale te chleby strzelają. Posłuchajcie sobie, być może będzie je słychać teraz. Jak oglądaliście Ratatouille, to zrozumiecie, co mam na myśli. Symfonia chrupnięć. Tak się prezentuje w środku. Tak będzie wyglądał Wasz chleb i będzie tak wyglądał za każdym razem. Nie mogłem odmówić. Świeża kromka, masło i odrobina soli. Ok, to teraz zaczniemy robić wersję pojedynczą. Duży bochenek. Wszystko dokładnie powtarzamy, tak jak wcześniej, do momentu formowania bochenka. Tutaj, jak widzicie, wyrzucam już sobie ciasto na posypane mąką blat i zaraz zobaczycie, jak składamy to ciasto. Łapiemy za brzeg ciasta i przyciągamy do środka. Powtarzamy tak z każdej strony, aż uformuje nam się piękny, okrągły kształt. Bierzemy sobie miskę, w której mieszaliśmy ciasto i następnie wyrastało i wykładamy ją ścierką. Tak samo jak przy foremkach posypujemy ją mąką i potem przykładamy nasz uformowany bochenek właśnie łączeniem szwem do góry. Przykrywamy i odstawiamy na 45 minut do godziny. Następne kroki już znacie. Bierzemy sobie papier na blaszkę, odrobinkę mąki i przekładamy delikatnie nasz bochenek. A już mamy uformowany, wyrośnięty, nacinamy i do piekarnika. Pamiętajcie, piekarnik tutaj też musi być zaparowany. Tak wygląda ten chleb. Oczywiście studzimy. To będą naprawdę duże kromki. Mamy tutaj chleb z poprzedniego dnia. Nadal jest chrupiąca skórka. Możecie sobie teraz zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy tymi chlebami. Zrobicie ten, który Wam bardziej odpowiada. A to jest wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Jeżeli Wam się podobał film, to polajkujcie go, zasubskrybujcie kanał. Na pewno nie jest to ostatni film z naszego wspólnego gotowania.